Czy zdarzyło Ci się stworzyć formularz w Drupalu, który miał kilkanaście pól i wyglądał jak długa lista bez ładu i składu? Albo może chciałeś ograniczyć liczbę znaków w polu tekstowym, ale nie wiedziałeś, jak to zrobić bez programowania? Albo może potrzebowałeś dodać pole adresu, które automatycznie dostosowuje się do różnych krajów. Dzisiaj pokażę Ci 10 modułów, które rozszerzają moduł Fields w Drupalu i rozwiązują te i wiele innych problemów. Moduły, które warto znać, jeśli jesteś administratorem strony na Drupalu lub product ownerem takiego systemu. Cześć, witaj na kanale Nowoczesny Drupal. Kanał powstaje dzięki firmie Droptika, która specjalizuje się we wdrażaniu solidnych rozwiązań open source i która jest jedynym certyfikowanym partnerem Drupala w Polsce. Ja nazywam się Grzegorz Bartman i pomagam przy wdrożeniach Drupala i zajmuję się tym już od ponad 15 lat. Zapraszam do obejrzenia filmu. Ten film to kolejna część serii przeglądu modułów Drupala według kategorii. Na kanale Nowoczesny Drupal mamy już kilka takich filmów. Mamy filmy o modułach o SEO, modułach poprawiających bezpieczeństwo, modułach usprawniających pracę redaktorów oraz modułach zwiększających wydajność w marketingu. Dzisiaj skupimy się na modułach rozszerzających moduł Fields, czyli polach formularzy w Drupalu. To bardzo praktyczna kategoria, bo dotyczy codziennej pracy z systemem. Zacznijmy od modułu Field Group. To moduł, który powinien być w każdej instalacji Drupala. Jeśli masz formularz z więcej niż 5-10 polami, to Field Group to duże ułatwienie. Moduł pozwala grupować pola w logiczne sekcje, tworzyć zakładki, tworzyć fildsety czy akordeony. Na przykład w systemie e-commerce na formularzu dodawania produktu można zrobić grupy dla atrybutów związanych z opisem, z parametrami, z ceną czy związanymi z SEO. Redaktor wtedy ma taki formularz, który jest podzielony na różne sekcje i nie gubi się na długiej liście pól. Sam moduł ma ponad 300 000 instalacji, więc możesz być pewny, że jest stabilny i aktywnie rozwijany. Drugi moduł na liście to Max Length. To bardzo prosty, przydatny moduł. Pozwala ustalić limit znaków na polach tekstowych i pokazuje licznik pozostałych znaków. To jest często przydatne, jeżeli mamy jakieś elementy, które muszą mieć ograniczoną długość, albo chcemy ograniczyć użytkownika w długości wprowadzanych opisów. Na przykład mamy system, gdzie można dodawać ogłoszenia i chcemy, żeby treść ogłoszenia była ograniczona do jakiejś ilości znaków. Moduł działa z różnymi typami pól: zwykły tekst, tekst area oraz CK Editor. Moduł adres obsługuje formaty adresów dla 200 różnych krajów. Każdy kraj ma swoje specyficzne wymagania i ten moduł te wszystkie wymagania obsługuje. Na przykład w Polsce mamy inny kod pocztowy niż w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii i dzięki temu modułowi nie musimy się tym martwić, żeby programistycznie to obsłużyć. Moduł automatycznie dostosowuje formularz do danego kraju. Ma też wbudowaną walidację, sprawdza, czy kod pocztowy pasuje do wybranego kraju. Moduł przydaje się szczególnie w sklepach internetowych i w systemach typu CRM, gdzie mamy klientów czy organizacje i chcemy trzymać informacje o ich adresie. Moduł Link Attributes rozszerza standardowe pole link, które jest w rdzeniu Drupala. Rdzeń Drupala pozwala tylko na dodanie URL-a i tekstu linku, a ten moduł dodaje możliwości ustawienia dodatkowych atrybutów. Można dodać na przykład target blank, żeby link otwierał się w nowej karcie, czy dodać klasy CSS do stylowania linku. Albo też ustawić rel nofollow dla SEO. Ten moduł używamy w dystrybucji Drupal, możecie sobie tam zobaczyć, jak on został skonfigurowany. To jest szczególnie przydatne narzędzie dla redaktorów, bo nie muszą znać HTML-a, żeby dodać różnego rodzaju atrybuty do linków. Select 2, Select 2 to jeden z najpopularniejszych modułów do ulepszenia interfejsu w Drupalu. Zmienia standardowe pole Select na takie nowoczesne z możliwością wyszukiwania. Jeśli masz listę z dziesiątkami opcji, na przykład dużo termów czy dużo kategorii, to użytkownik nie musi scrollować, może po prostu wpisać kilka liter i to pole Select zostanie zawężone do tych opcji na bazie tego, co użytkownik wpisał. Moduł CSHS, czyli hierarchiczne wybieranie elementów z referencji, czyli ten skrót oznacza Client Side Hierarchical Select. To jest taki widget do hierarchicznego wybierania terminów taksonomii. W przeciwieństwie do podobnych modułów całe drzewo taksonomii jest ładowane na starcie, czyli nie jest doładowywane w Ajaxie. Kod JavaScript buduje taką listę wyboru, wybierasz kategorię główną, potem podkategorię i tak dalej. No i wszystko właśnie dzieje się po stronie klienta bez przeładowania strony. To znacznie przyspiesza nawigację, używanie takich widgetów, ponieważ nie musimy za każdym razem czekać, aż system doładuje nam Ajaxem z serwera nową porcję danych do wyboru.
Smart Trim to takie ulepszenie formatera z rdzenia Drupal, formatera Summary z rdzenia Drupala. Standardowy formater ma sporo ograniczeń, nie do końca radzi sobie właśnie z HTML-em, czy czasem ucina słowa w środku. Smart Trim rozwiązuje te problemy. Może skracać tekst do określonej liczby słów zamiast znaków. Też jednocześnie zachowuje strukturę HTML-a, nie psuje nam tagów HTML-owych. Ma też opcję usuwania wszystkich tagów HTML, jeśli chcesz, żeby był wyświetlony czysty tekst. Ten moduł jest szczególnie przydatny na stronach, gdzie mamy listę artykułów, listę fragmentów treści, gdzie chcemy zachować określoną długość tych fragmentów, aby layout strony wyglądał poprawnie. Field Permissions to moduł do kontroli dostępu na poziomie pojedynczych pól. Standardowo w rdzeniu Drupala mamy uprawnienia dotyczące całej encji, czy całego node'a, albo możesz edytować, albo nie, całego node'a, czy typ node'a. Field Permission pozwala ustawić uprawnienia do konkretnych pól. Na przykład mamy system związany z produktami, mamy tam pole cena i chcemy ograniczyć edycję tego pola tylko do zaufanych osób, a chcemy dać dostęp do edycji opisu, na przykład osobie z agencji SEO. I tym modułem możemy ustawić takie ograniczenia, że osoba z agencji SEO będzie miała dostęp tylko do edycji opisu, ale nie będzie mogła nam zmienić ceny produktów. 9. moduł na liście File Feed Paths. Moduł ten rozszerza standardowe możliwości związane z uploadowaniem plików do Drupala. Pozwala używać tokenów do tworzenia struktury katalogów i nazw plików. Zamiast wszystkich plików, trzymania wszystkich plików w jednym katalogu, można je zorganizować logicznie. Na przykład dodać tam tokeny związane z rokiem i miesiącem i posortować sobie obrazki właśnie według lat i według miesięcy. Albo jak mamy na przykład produkty i mamy wiele zdjęć związanych z produktem, no to możemy sobie na przykład utworzyć taki katalog products/id produktu i /nazwa pliku i wszystkie zdjęcia związane z danym produktem, z produktem o danym ID będą wtedy lądowały do jednego katalogu. Ten moduł znacznie ułatwia zarządzanie mediami, szczególnie w większych serwisach, w których mamy tysiące czy setki tysięcy treści. I ostatni moduł na liście to jest moduł Inline Entity Form. Pozwala on tworzyć powiązane encje już z poziomu formularza dodawania encji. Na przykład w Open Intranecie mamy taką sytuację, że mamy artykuły, do których można dodać powiązane dokumenty. Dokumenty to jest osobny typ treści, ale z poziomu do tworzenia artykułu możemy już tam sobie kliknąć utwórz nowy dokument. Nie musimy zamykać okna przeglądarki, otwierać nowego okna, tworzyć dokumentu i wracać do tworzenia artykułu, żeby dodać referencję do istniejącego czy do nowego dokumentu. Możemy to zrobić właśnie z poziomu jednego formularza i od razu utworzyć powiązaną encję. Na ekranie macie tutaj listę wszystkich modułów, o których wspomniałem. Tą listę dodam też w opisie pod filmem. Nie pokazuję tutaj w Drupalu, jak konfigurować te moduły, no bo z reguły to jest dwie opcje gdzieś na formularzu tworzenia treści czy konfiguracji tworzenia treści. Sama konfiguracja tych modułów jest bardzo prosta. Bardziej chodzi o to, żeby wiedzieć, że są takie moduły i dzięki nim można sobie usprawnić proces tworzenia czy zarządzania treścią w Drupalu. Ok, to teraz nowa sekcja. Kiedyś testowo nagrałem taki jeden cały film o aktualnościach w Drupalu. Teraz zrobię test i dodam aktualności jako element na końcu każdego filmu. Zrobię to testowo na kilku filmach i zobaczymy, czy ta forma zostanie na kanale na dłużej. No to zaczynam z listą ogłoszeń i aktualności. Punkt pierwszy z listy Drupal Camp Poland. Konferencja odbyła się miesiąc temu, 7 czerwca. Ja nagrywam to wideo, jest 8 lipca. I na YouTubie już są wszystkie filmy z konferencji, więc jeżeli ktoś nie był albo nie mógł obejrzeć na żywo wszystkich filmów, no to można sobie na kanale Drupal Camp Poland na YouTubie znaleźć te filmy i je obejrzeć. Drugi punkt, Open Intranet. Pierwsza wersja, jeżeli kojarzycie z filmu o instalacji, została wydana w marcu, wersja beta. Ostatnio wydaliśmy wersję 1.2.0, która ma kilka usprawnień i też działa już na Drupalu w wersji 11. Trzecie ogłoszenie, Drupal Core w wersji 11.2 został wydany gdzieś pod koniec czerwca, nie pamiętam teraz dokładnie. Lista zmian jest pod tym linkiem, którego tu nie widać na ekranie, ale dodamy go w opisie filmu.
Lista zmian jest dość spora, między innymi zostało zaktualizowane komponenty Symfony do wersji 7.3.0. Czwarty punkt, marketplace Drupalowy. Jeżeli śledzicie informacje o Drupalu, no to jest taki plan, żeby powstało coś takiego jak sklep z tak zwanymi site template'ami, czyli takimi starterami na Drupalu, czyli właściwie coś takiego, co my budujemy jako albo Open Intranet, albo Drupler, czyli jest taka startowa instalacja. I takie site template'y mają być dostępne na Drupal.org. Jest koncepcja na pierwsze MVP, gdzie będzie 15 takich startowych site template'ów pod linkiem, który dodamy pod filmem. Możecie sobie przeczytać więcej na ten temat. Numer 5. Wystartowała inicjatywa związana z rozwojem AI w Drupalu. Więcej na ten temat pod linkiem. 6. Skórka Gin, czyli skórka, która jest dodana jako taka opcjonalna w Drupal CMS albo w Druplerze. Docelowo zostanie dołączona do rdzenia Drupala i będzie domyślną skórką w Drupalu. I ostatni news. Na Drupal.org można już przeglądać projekty typu Recipes. Jeżeli kiedykolwiek przeglądaliście projekty na Drupal.org, no to one to są główne projekty, to są moduły i skórki oraz dystrybucje. Teraz jeszcze jest kolejna opcja Recipesy, czyli te takie gotowe konfiguracje, które można wstrzyknąć do swojej strony na Drupalu. Można też już przeglądać z poziomu Drupal.org pod tym adresem. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o takim slajdzie końcowym a propos aktualności, czy to jest ok, czy to nie jest ok. Chętnie poznam Wasze opinie. Jeśli znacie jakieś inne istotne rzeczy ze świata Drupalowego, to zostawcie komentarz, na pewno to się przyda innym widzom tego filmu. To tyle w dzisiejszym filmie. Pokazałem 10 modułów rozszerzających moduł Field z rdzenia Drupala, które znacznie ułatwiają pracę redaktorom i administratorom systemów Drupalowych. Jeśli potrzebujesz implementacji tych modułów lub kustomizacji Drupala, to chętnie z tym pomożemy. Kontakt do nas znajdziesz w opisie. A jeśli masz pomysły i propozycje na kolejne filmy, to zostaw nam komentarz. Nie zapomnij też o subskrypcji kanału. A jeśli chcesz zobaczyć film o jak zrobić formularz wielokrokowy w Drupalu, to kliknij w ten link, który wyświetla się na ekranie. Ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku Nowoczesnego Drupala.